Witam wszystkich bardzo serdecznie, to jest kanał Paddy, wersja nazywa się Paddy. Dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę z grą The Tanks od firmy Gale Force 9. Dzisiaj przed nami pierwszy dodatek sztuk wersji G, czyli niemieckie działo szturmowe. Sprawdźmy sobie więc, co dostajemy w środku. W środku takiego oto plastikowego pudełeczka, które może nam posłużyć wyłożone gąbką, oczywiście jako transporter do modeli. Oczywiście mamy instrukcję naszego sztuga, z drugiej strony jest obrazek, który można sobie wykorzystać, bo grafika jest bardzo ładna. Pierwsza rzecz, która nam się tutaj rzuca w oczy, to dwa kadłuby, dwie góry. Czym one się różnią? Łazy są tu te same, jarzmo wygląda w identyczny sposób, jest otwór tutaj. Aha, tutaj jest miejsce na karabin, o, w tym miejscu, a tutaj go nie ma. Karabin jest tu, maszynówka. Maszynowy karabin, tutaj jest osłona od niego. I mamy tutaj do wyboru 4 różne działa. Tutaj jest podpowiedź, że to jest do wersji late, a to jest do wersji early, czyli do wczesnej i późnej. Układ jest oczywiście w całości. Osłony, tutaj są elementy zapasowych gąsienic. Tutaj chyba, to jest kółka? Tak, to są kółka zapasowe, można sobie tu przykleić i z tyłu. Także jeszcze tak jest tutaj na obrazku, że tutaj są koła zapasowe. Tutaj mamy jeszcze tę część tylnią, ona idzie tu i tu. No zobaczymy potem po skrojeniu, jak to będzie wyglądać. W każdym razie za pomocą tego zestawu można sobie zrobić wersję wczesną i późną naszego sztuga. Natomiast jest to czysta wersja hobbystyczna, gdyż nie będzie ona wpływała na grę, gdyż sztuga mamy tylko jednego. Właśnie, przejdźmy teraz do karty, której dostajemy w zestawie. Dostajemy oczywiście naszego sztuga, który statystykami nie powala. Ale koszt też jest duży, bo to jest 15 punktów. Mamy za to 3 inicjatywy, 4 kostki ataku, 1 kostkę obrony i 5 żywotności. Przyjrzyjmy się teraz kartą upgrade'u. Mamy tutaj tak, Concentrate Armor za 3 punkty, traci słowo kluczowe fast i wyrzucamy, aby anulować krytyka. Bigger Hammer za 1 punkt. Wywalamy, aby anulować Busted Trucks, Damage Engine albo Jump Turret. Potem mamy Sharpshooter Gunner. Kiedy bierzemy krytyka, pierwszego krytyka oczywiście, to bierzemy 2 karty i atakujący gracz może wybrać, który krytyk należy wyrzucić. To jest za 5 punktów. Aggressive Commander plus 1 inicjatywy w fazie strzelania za 1 punkt. I specjalny bohater Józef Wilhelm Redmeyer za 6 punktów. Co on robi? On jest dowódcą plus 2 inicjatywy w fazie strzelania i może przerzucić 1 kostkę ataku. Czyli tak naprawdę jest to połączenie kilku załogantów, bo możemy tutaj zobaczyć, że jest to plus 1 w fazie strzelania, tu jest plus 2, czyli tak naprawdę to on jest za 1, czyli plus 2, no to jest razy 2. I jest jeszcze taki loader za 4, czyli akurat 6 się zgadza i on ma umiejętność, że można przerzucić 1 kostkę ataku na turę, więc tak naprawdę nasz Redmeyer to jest tak naprawdę 2 Aggressive Commanderów i 1 Precise Loader. Natomiast jest tu fajne combo za 10 punktów, czyli Redmeyer i Precise Loader daje nam w sumie możliwość przerzucenia 2 kostek w czasie tury. Dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o samego sztuga, no to sztuk tymi samymi statystykami to tak za bardzo nie powala. Jest tutaj
No, według mnie to jest chyba najgorszy czołg póki co wydany. Niedługo będzie wydany, dokładnie w przyszłym miesiącu, Sherman wersji 5 do Brytyjczyków. On też jest za 15 punktów. I mamy tutaj większą inicjatywę o 2 kosztem mniejszej obrony. No 4 obrony, no to jest bardzo mało według mnie. Będzie bardzo szybko schodził. Natomiast jeżeli chodzi o samego Sztuga, tutaj jest konkurencja. Panzer 4, on jest o 2 punkty droższy, natomiast mamy o 2 więcej inicjatywy, no i możliwość strzelania dookoła, więc według mnie, jeżeli mamy możliwość dołożenia sobie tych 2 punktów, to się nawet nie zastanawiajmy i bierzmy Pancera 4. Natomiast jeżeli zostaje nam 15 punktów, nie mamy co z nimi robić, no to wtedy alternatywą jest właśnie nasz Sztug. Ustawiamy go gdzieś tam w coverze, niech sobie stoi, może coś mu wjedzie pod lufę i on coś tam zrobi tymi swoimi 4 kostkami. Oto mamy gotowego już naszego Sztuga razem z innymi czołgami. Na razie nie przyklejam tutaj tych osłon bocznych, żeby móc sobie tutaj potem pomalować. Tutaj nie przyklejałem góry. Mówiłem, że z racji tego, że mamy 2 rodzaje tej górnej części kadłuba, to można zrobić wersję wczesną i późniejszą. Niestety tak nie będzie. Z racji tego, że brakuje tak naprawdę tylko jednej części, tutaj z przodu tego frontu, tu tego elementu, ten element jest tylko jeden, więc niestety nie będziemy mogli zrobić drugiej wersji. Tak to wszystko inne jest, no jest element włazu otwartego, jest ten dodatkowy karabin MG34. Są, prawda, te lufy, no ale nie ma tutaj tego frontu, więc no niestety tutaj sobie z tym nie poradzimy. To można sobie zostawić jako jakieś tam bitsy, może się kiedyś tam przydadzą. Sam modelik wygląda w ten sposób. I tak jak na początku powiedziałem, jedyny sens użycia tego czołgu, no to ustawić sobie go, niech gdzieś tam sobie stoi w lasku i jeżeli coś mu wiedzie pod lufę, no to strzeli. No i liczyć na to, że skoro jest taki, a nie inny, to nikt nie będzie na niego marnował strzału, ponieważ jest słaby i coś tam sobie zrobi. To na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych.